Jeżeli chcecie kupić sobie nowego Mercedesa, to możecie mieć nie lada problem. Nie dlatego, że jest problem z dostępnością tych samochodów. Przeciwnie, ich dostępność jest tak wielka, a gama tak szeroka, że można ocipieć. Pójdziecie i chcecie limuzynę, proszę bardzo, 4 limuzyny, ale te limuzyny mają jeszcze odmiany coupé, te limuzyny mają odmiany shooting brake albo zwykłe kombi, a może być też kombi uterenowione, a jak chcecie SUV-a, to tych SUV-ów jest 8, oczywiście takich bez znaczka AMG, bo jak dorzucicie AMG i jeszcze dorzucicie te z literką EQ, czyli elektryki, to zrobi ich się 15 albo 17 i generalnie brakuje w tym wszystkim tylko wersji What i HWDP. Łącznie jest ponad 40 wersji i rodzajów różnych Mercedesów. Tak dużo, że sam Mercedes zaczął się w tym wszystkim po prostu gubić. Więc co postanowił zrobić? Ano, postanowił uprościć ofertę. A to upraszczanie wygląda tak i nazywa się CLE, czyli Mercedes, który zastępuje C-Coupe i E-Coupe jednocześnie. Jak zapytacie kogoś z marketingu Mercedesa, skąd ta decyzja, to powiedzą Wam, nasze badania wskazały, że klienci uważają, iż C-Coupe jest troszeczkę dla nich za małe, natomiast klasa E-Coupe była ciutkę za duża, więc postanowiliśmy stworzyć coś pomiędzy. Bzdura, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu produkcja C-Coupe i E-Coupe była droższa tych dwóch modeli, więc lepiej stworzyć jeden wspólny. Zresztą historia Mercedesów Coupe, tych pomiędzy CAE, zawsze była taka, że bazowały na tych mniejszych modelach albo były czymś pomiędzy. Dopiero poprzednie generacje, czyli W205 i W213, były tak naprawdę konstrukcjami niezależnymi. C-Coupe zbudowane na C-klasie, E-Coupe zbudowane na E-klasie. Wcześniejsze, czyli na przykład CLK albo nawet C124, czyli ten W124 Baleron, tylko dwudrzwiowy, to były auta nie zbudowane na E-klasie, tylko zbudowane na trochę mniejszych modelach. Teraz wrócił Mercedes do tego założenia i do tej idei i mamy CLE, które jest dokładnie czymś pomiędzy nowym C a nowym E. Najlepiej widać to po rozstawie osi, ponieważ wynosi dokładnie 2865 mm. Szerokość jest dokładnie auta taka jak poprzedniego E-Coupe, natomiast jeżeli chodzi o długość, to mamy więcej o ponad 16 cm niż w C-Coupe poprzednim i więcej niż w E-Coupe o kilka milimetrów. Jedno natomiast nie ulega wątpliwości. Jest piękny. Na tle tego, co oferuje nam dzisiaj BMW, czy nawet na tle niektórych Mercedesów, to tutaj mamy klasyczną, bardzo ładną linię coupé. To auto nie ma doczepionego tyłka z innego modelu. Różni się przodem od tych dwóch modeli, różni się sylwetką, różni się tyłem. Po prostu Mercedes zbudował inny samochód. I te eleganckie, miękkie linie, ten lakier manufaktur, który tutaj mamy za 25 000 złotych. Dodatkowo płatne felgi, które tutaj w czarnym kolorze kosztują około 7 000 złotych 20-calowe. Pakiet AMG, który jest akurat seryjny w naszej wersji, czyli CLE 300. Wszystko to tutaj robi robotę. Robotę robi nawet, zobaczcie, ta atrapa chłodnicy, która teraz jest zrobiona z takich małych gwiazd Mercedesa. Nawet ten znaczek tutaj taki pochylony troszkę i pochylony nie w górę, tylko w dół pochylony, te dwie listwy, cała bryła nadwozia i wszystkie te detale robią naprawdę robotę, przyjemnie się patrzy na ten samochód. Widać, że nie został, jak w przypadku BMW, zaprojektowany na rynek chiński. Nie jest ostentacyjny, jest elegancki, ma miękkie linie. Naprawdę wow, jeżeli chodzi o wygląd. Jedzie, patrzycie i mówicie, jeździłbym. Oj, jeździłbym. Pytanie, czy jak będziesz jeździł, to będziesz miał praktyczne coupé. No, wygląda na to, że tak, bo bagażnik tutaj ma 420 litrów. Powiększono go względem C-Coupe aż o 60 litrów. Wydaje się dosyć głęboki. Ma tutaj nawet schoweczek pod podłogą całkiem spory, gdzie wrzucicie jakiś plecak, może nawet dwa albo inne pierdoły i graty. Mamy tutaj, o proszę bardzo, jedną siateczkę z praktycznych rzeczy. Mamy haczyki tutaj ukryte w suficie. Sufit jest metalowy, nie wystają tu natomiast żadne głośniki, nie jest wygłuszony żadną matą, ale wygłuszone są całkiem porządnie boczki, mamy haczyki do montowania bagażu, natomiast nie mamy na przykład gniazda, zapalniczki, żadnego zamykanego schowka tutaj z boku. Wszystko, co udało się Mercedesowi wykombinować, to wykombinowali. Tutaj miejsce na trójkąt ostrzegawczy i to akurat fajne, bo takie praktyczne rozwiązania są zawsze w cenie. Dosyć wysoki próg załadunkowy i dosyć wąski otwór, ten ładunkowy bagażnika. Pytanie, czy nam tutaj coś
większe walizki przejdą przez ten otwór. W materiałach prasowych piszą, że wejdą tutaj, uwaga, 3 torby golfowe. Na chuj wam 3 torby golfowe, jak się pytam. Jak jedziecie na golfa, to bierzecie jedną torbę golfową. Przecież wasza baba nie jest na tyle nienormalna, żeby grać w golfa. Ona se na pilates, no tak, nie wejdą. Nie ma mowy, takie sztywne. Tak. Tak też nie wejdą, już widać, że nie wejdą. O, tak. No dobrze. No a jak wejdzie ta na przykład tak, a tę byśmy postawili tak, też nie ma mowy. No więc musicie poprzestać tutaj na ewentualnie jednej dużej i kabinóweczkach, powiedzmy. Raz, dwa. No, 2 wejdą w ten sposób. Tu jeszcze zostaje dużo miejsca. Nie bez powodu Mercedes pisze o tych torbach golfowych, bo torby golfowe są miękkie zazwyczaj. No a jak są miękkie, to łatwiej ten bagażnik jest uzupełnić bagażami, dlatego jak sobie kupicie CLE, to łatwiej będzie faktycznie albo mniejsze walizki, albo po prostu miękkie torby i plecaki do niego pakować. Natomiast jak na kupę, to praktyczna jest jedna rzecz związana z bagażnikiem. Mamy nie tylko dzieloną kanapę, proszę bardzo, w proporcjach 40-60 i całkiem spory ten otwór, więc można przewieźć dłuższe przedmioty, ale oprócz tego możemy złożyć tylko środkową część, czyli tak jakby podłokietnik, choć w pełnym tego słowa znaczeniu nie jest to podłokietnik, i przewieźć sobie 2 albo nawet 3 komplety nart. I to jest mega fajne i praktyczne rozwiązanie, bo ten otwór jest tutaj wysoki, więc narty ustawia się jedną na drugiej, po bokach wrzuca się buty czy walizki z innym sprzętem. Fajne, praktyczne, polecam. W standardzie wersja CLE 300 4MATIC, a raczej Fürmatic z niemieckiego, ma już pakiet AMG, ale w naszym egzemplarzu jest jeszcze dodatkowo pakiet Premium Plus AMG, który ma trochę dodatków. Na przykład sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm względem zwykłego CLE 300 i faktycznie tu jak wsadzicie łapę, to tego miejsca pomiędzy błotnikiem a oponą jest już całkiem niewiele. Oprócz tego przyciemnione tylne szyby i parę innych dodatków z zewnątrz. Więcej tych dodatków jest wewnątrz, potem Wam je pokażemy. To natomiast, co nam się nie podoba, to fejkowe wydechy. Tu jest zaślepka, a rura wydechowa wychodzi tam od dołu i z drugiej strony identycznie. Co za problem, ja się pytam. Ile to kosztuje tę rurę wydechową skierować prosto i żeby wylot tych spalin był tutaj, normalnie, w tym miejscu? Oszukaństwo, którego nie lubimy. Nie lubimy też tego, że ta listwa, która tutaj jest, taka łącząca lampy tylne, jest już porysowana. Oczywiście to jest tego kwestia pewnie, jak ten samochód jest myty na szczotach, a nie ręcznie. Natomiast no, okropnie to wygląda, tak samo jak okropnie, zobaczcie, wygląda lakier, który jest już delikatnie porysowany. Zapłacicie 25 koła za lakier manufaktur i zobaczcie, widać na nim każdy ślad. Tutaj ewidentnie szmatą albo czymś ktoś przeciągnął i też jest taka rysa. Więc uważajcie bardzo na te lakiery. Moim zdaniem lepiej zaoszczędzić te 25 tysięcy złotych, wziąć jakiś klasyczny lakier, a jeżeli weźmiecie taki, no to trzeba albo dbać o niego odpowiednio, albo niestety dopłacić kolejne 20 albo 30 tysięcy złotych za jego zabezpieczenie specjalną folią PPF, która będzie odporna na tego typu zdarzenia. To, co nam się jeszcze nie podoba, no to. Ja rozumiem, bezramkowa szyba, ale ten dźwięk w Mercedesie, który kosztuje 295 tysięcy złotych wyjściowo, a w tej konfiguracji, tak jak tutaj stoi, 411 tysięcy złotych, no to naprawdę nie przystoi. Moja Supra też ma szyby bezramkowe, też jakoś specjalnie elegancko i premium się nie zamykają te drzwi, ale to jest koszmar. Szkoda, że nie zrezygnowano tutaj ze słupka B, że ta szyba nie jest otwierana. Bardzo dużo Mercedesów w przeszłości, tych wersjach coupé właśnie takie rozwiązanie miało. Jak się opuściło te szyby, to tutaj mieliście ogromną przestrzeń otwartą i to naprawdę petarda robiło wrażenie. Szkoda, że tutaj tak nie ma. No dobrze, nie byłbym sobą, gdybym nie zacytował Wam pewnego fragmentu z informacji prasowej, a w zasadzie samego początku informacji prasowej na temat Mercedesa CLE.
No bo zazwyczaj producenci na wstępie mówią, że piękna linia, że taki śmaki silnik, że takie osiągi, że takie rozwiązania technologiczne. A wiecie co jest wyboldowane w informacji prasowej Mercedesa na temat CLE? Najnowsza generacja systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX. Nowa architektura elektroniczna z szybką transmisją danych 5G. Indywidualna rozrywka dzięki aplikacjom innych firm, automatyczna personalizacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, energizing comfort z nowymi funkcjami. To są najważniejsze rzeczy w Mercedesie CLE. Samochód stworzony dla geeków, dla informatyków, nie wiem, dla sześciolatków. O co kaman? Co więcej, te wszystkie 5G, te wszystkie MBUXy, te wszystkie nowe architektury elektroniczne doprowadziły do tego, że ten samochód mogliśmy Wam pokazać już w lutym, ale niestety nie mogliśmy, bo się aktualizował przez 5 godzin w serwisie Mercedesa. Tym razem też odebraliśmy go dzień później niż powinniśmy, ponieważ aktualizował się znowu przez kolejne 5 godzin. Najwyraźniej Mercedes zaprojektował tym razem coupé dla geeków. Nie wiem, dla sześciolatków, którzy lubią smartfony. I wskazywałoby na to także to, co jest pod maską, bo być może spodziewacie się tutaj sześciocylindrowca, może nawet V8. No nie, nic z tego. Wersja CLE 300 ma pod maską tylko 4 cylindry i tylko 2 litry pojemności. 258 koni, 400 Nm, ponieważ to mild hybrid, to oprócz tego jest silniczek elektryczny, który ma 23 konie i 200 Nm. No i tak sobie tutaj to ze sobą współpracuje. Na szczęście, o ile w C-klasie nie są dostępne sześciocylindrowe silniki, to przemyślano tę sprawę w CLE i mamy tutaj dostępnego sześciocylindrowca R6 rzędową, która ma 3 litry pojemności. Oznaczenie CLE 450. Oprócz tego Mercedes wyciągnął wnioski z porażki, jaką odniósł Mercedes C63 AMG, a w zasadzie Mercedes AMG C63, który ma 4 cylindry, jest pluginem i jest mocny, ale jest też cholernie ciężki i ma tylko 4 cylindry, więc się nie sprzedaje. I w CLE AMG 63 będzie już V8. I już trwają podobno testy tego samochodu. Mercedes potwierdził, że tak będzie w rzeczywistości, więc jeżeli będziecie chcieli mieć Mercedesa z literką C w nazwie i 8 cylindrów, to będziecie mogli takiego mieć w przypadku CLE 63. Co więcej, można już zamawiać wersję CLE AMG 53, która też ma tam 6-cylindrowca pod maską. Jeżeli chodzi o te 4 cylindry i 2 litry, które my tutaj mamy, to powiem Wam tak. Moc w porządku, 258 koni mechanicznych powinna wystarczyć, zresztą setkę ten samochód robi w przyzwoite 6,2 sekundy, chociaż to i tak 0,2 sekundy wolniej niż poprzednie C-Coupé z tym motorem, a to dlatego, że masa wzrosła o 300 kg. C-Coupé ważyło 1565, a ten już 1850. Większym problemem tego motoru jest niestety to, czyli kultura pracy. Teraz, jak tak stoi nawet na zimno, brzmi trochę jak diesel. I czuć to i słychać w zasadzie podczas jazdy jeszcze bardziej. Jak zaczynacie dodawać gazu, problem znika, przynajmniej na postoju. No, moje ulubione przyciski do przesuwania fotela. Już nie klikają, tylko są takie haptyczne, więc tylko je dotykacie i fotel jedzie do tyłu. Nie przepadam za tym rozwiązaniem, szczerze mówiąc. Ale Mercedes chwali się, że pomimo, że to auto tak naprawdę 2+2, a nie 4-osobowe, to zadbał o to, by powiększyć kabinę. I to powiększyć na 2 sposoby. Po pierwsze, większy rozstaw osi niż w C-Coupé. Po drugie, dłuższe nadwozie niż w poprzednim C-Coupé i E-Coupé. Poza tym więcej miejsca z tyłu, tam gdzie zaraz spróbuję się dostać, ale żeby tam było więcej miejsca, to zastosowano specjalną konstrukcję foteli i są zupełnie inne niż w C-klasie i w E-klasie. Tutaj zdecydowanie węższe, w związku z czym tam jest 7 cm więcej na kolana przestrzeni. I pytanie, jak ja sobie tutaj usiądę, jako taki dryblas, przymknę drzwi, jeszcze dobrze się ustawię, maksymalnie opuszczę ten fotel, no powiedzmy, że siedzę tak i mogę jechać w dłuższą trasę nawet. Jest podawanie pasów, to jest akurat fajne. I zobaczmy, czy będę w stanie usiąść sam za sobą. Fajne jest to, że pociągacie za sznureczek i automatycznie fotel zaczyna odjeżdżać do przodu, żeby ułatwić to wsiadanie. I powiem Wam, że normalnie w coupé to bym się czuł, jakbym wsiadał
wchodził do lisiej nory. A tutaj naprawdę nie mam problemu z dostaniem się na tą tylną kanapę. Nie to, żeby to było jakieś ultra wygodne, ale jest bardzo dobrze. Ale jak ten fotel sobie składam w ten sposób, to już ni cholery on nie dojeżdża tutaj, czyli pasażer, który siada z przodu, musi teraz odsuwać sobie ten fotel do tyłu. Wolałbym, żeby on wrócił do swojej pozycji. Poproszę asystenta, żeby przesunął fotel. Możesz jechać do tyłu. Ale mi jest wygodnie. Tobie jest wygodnie, tak? Ja mogę tak jechać. Co ty gadasz? No poważnie. No to jak jemu jest tak wygodnie, to powiem wam, że jak na coupé, które mierzy 4,85 cm, to jest tutaj w cholerę dużo miejsca na nogi. Kanapa jest dosyć wysoko, zobaczcie, podpieram i tutaj uda. Pod fotelem mam miejsce na stopy i tutaj sporo miejsca na kolana. Fotel jest tak tutaj wyprofilowany, że nawet gdybym siedział tam z przodu, to tutaj za mną bez problemu usiądzie osoba do 1,70 m i jeszcze będzie miała miejsce nad głową. Bo to, na co ja narzekam w tym wypadku, to jest właśnie miejsce nad głową. Jego tutaj mam zdecydowanie za mało, do tego stopnia, że w ogóle nie mogę oprzeć sobie głowy o... jak to się nazywa? Zagłówek. Tak to się nazywa. Zresztą, może sprawdźmy, niech on młody siądzie za mną, co? Jeszcze mogę? Jeszcze spokojnie. Jeszcze? Jeszcze. No dobra, powiedzmy tak, bo mnie jest teraz mega wygodnie. Teraz siedzę sobie, co? Mnie też. Naprawdę? Tak. I na kolana jest miejsce? Tak, jeszcze. Jak sami widzicie, można w kupę zrobić porządną tylną kanapę? Można. Tylko dwuosobowa, ale zdaje egzamin. Silny jeszcze Ci tutaj otworzę. W dodatku jeszcze zmieściły się 2 uchwyty na kubki, jakieś miejsce na graty. Co tam młody jest jeszcze? Są 2 porty USB-C, są 2 nawiewy, oddzielnie sterowany każdy. Trzecia strefa klimatyzacji. Są głośniki na pewno. Są głośniki. Świetnie. Szyby są. Są szyby przyciemnione. Jakiej jakości jest skóra? Przyjemna w dotyku. A te dziurki jak się nazywają w skórze? Dziurki, perforacja. O, Perforowane kurna. fotele. Mogłyby być trochę, na dłuższą metę może być trochę zbyt pionowo. Oparcie kanapy, tak? Mhm. Dobrze, a zagłówek? Pasuje do głowy? Nie Pasuje walisz do- w sufit łbem? No jak się wyprostuje, A jak pachnie ładnie? Czym pachnie? Skórą? Kozią? Świńską? Krowią? Jaką? Kontynuując temat jakości, który Piotr doskonale poruszył, to mamy tutaj skórę za dodatkowe 15 000 złotych. W standardzie takiej nie dostaniecie. Jest biała, z daleka wygląda pięknie, ale z bliska już pojawiają się problemy. To wpal licho, że ona się szybko brudzi, no bo taką skórę jak sobie kupujemy białą, no to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ona wymaga regularnej pielęgnacji. Ale to jak ona jest po kilku tysiącach kilometrów, bo tyle ma przejechane ten samochód, już pozagniatana, już gdzieniegdzie ślady ma zużycia, to jak czarna jest tutaj nić, to jak tutaj nawet wygląda, to przeszycie, które już delikatnie jest zmechacone, no to troszkę nie przystoi. I nie tylko do ceny 15 000 złotych za samą skórę, ale też do ceny całego samochodu. Natomiast fajne jest to, że w dotyku jest przyjemna i tak jakby są 2 rodzaje jej twardości. Tutaj na boczkach jest taka mięciutka, jakby cielęca, a tutaj po środku, no to taka bydlęca, już twardsza, no ale tutaj się siedzi i to się bardziej zużywa, więc celowo pewnie grubszą tą skórę zastosowano. Fajnie, że obito też na przykład tutaj te boczki tą skórą, w tym miejscu. Fajnie, że ona jest tutaj na tym boczku, że tutaj na górze nawet chyba jest prawdziwa skóra i fajne ma przeszycie, że to jest wszystko miękkie. To ma taką strukturę bransolety w drogich zegarkach i ja to akurat też bardzo lubię. Nie fajnie, że to są dotykowe już przyciski, a nie takie klasyczne. Ja za tym rozwiązaniem nie przepadam. Klameczki nie są elektryczne i bardzo dobrze, ponieważ jak testowaliśmy takie Mercedesy z tymi elektrycznymi klamkami, gdzie delikatnie tylko łapiecie za klamkę i się otwiera, no to nie zawsze niestety zdawało to egzamin. Ona się często zawieszała, czasami trzeba było 3, 4, 5 razy pociągnąć, dopiero drzwi się otwierały. Wnętrze. Ewidentnie estetyką i stylistyką nawiązuje do i C-klasy, i E-klasy, natomiast jest też ciutkę inaczej, bardziej C-klasa, no bo przez te takie owalne trochę nawiewy, no to przypomina C-klasę. Tutaj mamy pakiet karbonowy za dodatkowych 6 czy 7 tysięcy złotych i wygląda to naprawdę ładnie,
Natomiast, brzmi tak, no nie brzmi zdecydowanie jak karbon, takie puste w środku i trochę tandetne. Na szczęście ekran świetnie się trzyma i nie jest ruchomy, tak jak na przykład w SL-u, który też lata, pomimo tego, że się pochyla elektrycznie, to też niestety się tutaj trzęsie. Tu jest na stałe i bardzo stabilna konsola centralna. Tutaj niestety dużo piano i na tym piano widać absolutnie wszystko, każdy odcisk palca, każdy pyłek, wszędzie i na ekranie i tutaj na tym, więc polecam jeżdżenie ze szmateczką, szczególnie, że tą szmateczką będziecie też musieli tutaj czyścić te haptyczne przyciski na kierownicy. To też nie jest moje ulubione rozwiązanie, ale umówmy się, no w Mercedesie jeszcze jakoś to działa, chociaż widzicie jak działa. Chcecie z asysty przejść... Nowa pani hej Mercedes, już korzystająca ze sztucznej inteligencji. Gadaliśmy z nią już sobie, gadaliśmy w przypadku klasy E Mercedesa, no. Zamknij okna. Zamknij okna. Zamknij okna. Zamykam okno. Teraz. Ale tylko zamknęła lewe. Zamknij prawe okno. Okno z lewej strony jest już zamknięte. Ale ja prosiłem, żebyś zamknęła prawe. Zamykam okno z prawej strony. Sam ten system naprawdę też jest fajny po udoskonaleniach, ponieważ jest bardzo czytelny i bardzo praktyczny. Tutaj wyświetla Wam się panel klimatyzacji, on działa naprawdę w zasadzie tak jak fizyczny, poza tym, że jest umieszczony na ekranie. Wszystkie najpotrzebniejsze funkcje cały czas wyświetla i to jest bardzo fajne. Oprócz tego macie tutaj przyporządkowane wszystkie te klocuszki, które możecie sobie dodatkowo jeszcze konfigurować po swojemu. Co jest fajne, właśnie wchodzicie tutaj i od razu macie nawigację, trasy, ostatnie cele. Hej, dokąd jedziemy i możecie jej powiedzieć: znajdź restaurację z pizzą. Znaleziono wiele wpisów. Gdzie chcemy pojechać? No pewnie do Splitu, idealnie 1004 km. Znalazł najbliższe pizzerie. Proszę, Bokeria Kitchen w Splicie, do Maldowa, ulica 8. Jedziemy na pizzunie, silny, co ty na to? Estetyka dla mnie spoko. Nawet nie jest taka... System rozpylania zapachu jest już włączony. Dobrze, że przypomniała. Dobrze, że przypomniała, bo zapomnieliśmy o Aromakar. Wyłącz ten zapach, my mamy swój zapach. Tu jest taka piękna perfuma do Mercedesa, która będzie idealnie pasowała. Taka luksusowa. Ekskluzyw, można powiedzieć. Pachnie Dolce Gabbaną. Proszę. Włączam rozpylanie zapachu. Wyłącz rozpylanie zapachu. Mam swój. Wyłączam rozpylanie zapachu. Dziękuję. No to zaczynamy w trybie Efficiency. Akurat działanie Mild Hybrid w trybie Efficiency, czy tam Eco w Mercedesie jest naprawdę fajne. Ta hybryda pracuje miękko, bardzo miękko zapala przede wszystkim ten silnik. Jak macie start-stop włączony, to rzeczywiście nie ma żadnych wibracji przy uruchamianiu. On płynniutko, szybciutko się uruchamia. Jak stoicie tak w środku, to nie słyszycie, że to jest diesel, jak są wszystkie szyby zamknięte, ale jak zaczynacie ruszać i ten silnik takie ma 1000-1500 obrotów na początku. No to faktycznie odnosi się wrażenie, że kulturą pracy zbliżony jest do diesla. Może nie jest to 1:1, no tam się więcej dzieje, większy klekot jest. Niemniej, jeżeli chodzi o kulturę pracy, no to pozostawia trochę do życzenia, szczególnie gdy mówimy o aucie, które kosztuje 400 000 złotych, a wyjściowo 300 000 złotych. Zawias sportowy, obniżony o 15 mm, ale nie jest adaptacyjny. To znaczy, jak wejdziecie w tryb sportowy, to nic tutaj się nie utwardza i nic się nie zmienia. Niemniej on i tak nie jest jakoś specjalnie sztywny. Powiedziałbym raczej, że dobry kompromis pomiędzy taką sztywnością a komfortem na tego typu drogach, gdzie jest nierówno, gdzie są wyboje, gdzie są łączenia i, co ciekawe, naprawdę jest dobrze wygłuszony od tego podwozia, bo ta droga tutaj jest fatalnej jakości,
ale słyszycie tylko opony, jak zawieszenie w ogóle nie hałasuje i naprawdę fajnie, sprężyście to wszystko wybiera. Więc za zawias naprawdę spory plusik, szczególnie, że auto jest obniżone o te 15 mm z pakietem AMG Premium Plus. Nie można go sobie adaptować, to znaczy nie jest adaptacyjny, nie ma takiej funkcji, a mimo to naprawdę bardzo dobrze sobie poradziło. Układ kierowniczy taki mercedesowski, tak bym powiedział. Nie ma tutaj takiej precyzji znanej choćby ze starszych modeli BMW, bo w tych nowszych jest dokładnie podobnie. Natomiast skręcicie w lewo, skręca w lewo, skręcicie w prawo, skręca w prawo. Zrobicie tak i czujecie, że buda jest sztywna, ładnie auto reaguje na każdy ruch kierownicą w zasadzie momentalnie. Natomiast czuć też, że to jest takie wspomaganie elektryczne, które nie daje Wam idealnego czucia na kierownicy tego, co dzieje się z przednimi kołami. Bardzo przyjemnie działający układ Mild Hybrid, naprawdę. W odróżnieniu od niektórych marek, które robią te układy Mild Hybrid w taki sposób, że one irytują, bo zdejmujecie nogę z pedału gazu, tak jak ja teraz, wyłącza się silnik, auto jest w trybie żeglowania, kładziecie nogę na pedale gazu i tam mijają cenne sekundy, zanim samochód ruszy. Tutaj owszem, jest to opóźnienie też, ale krótsze. Co więcej, jak auto poczuje, że raz przyspieszyliście i znowu zdejmiecie nogę z pedału gazu, to już nie wchodzi w ten tryb żeglowania i nie wyłącza silnika. Czyli czuwa, bo wie, że drugi raz może zdarzyć się taka sytuacja, gdzie będziecie potrzebowali tej mocy i przy drugim razie już nie wyłącza tego silnika. Gdzie na przykład w grupie Volkswagena jest tak, że raz ruszycie dynamicznie, zdejmiecie nogę z pedału gazu i on od razu też wejdzie w tryb żeglowania i wyłączy Wam silnik. No i uruchamianie. Fajne, płynne, kładziecie nogę na pedale gazu w momencie, kiedy stoicie, nie ma żadnej wibracji, silnik w niezauważalny sposób się załącza i w zasadzie od razu zaczynacie jechać. Czuć, że ta elektryka mu tutaj pomaga. Niby to jest malutki silniczek, tylko 23 konie, ale aż 200 Nm. I jak jedziecie sobie powoli, w niskim zakresie prędkości i zaczynacie mu delikatnie, naprawdę delikatnie kłaść nogę na pedale gazu, to czujecie, że to wspomaga rzeczywiście ten silnik spalinowy. Nie tak oczywiście jak w klasycznych hybrydach czy w pluginach, niemniej czuć te 200 Nm, bo auto po prostu zrywniej, dynamiczniej nabiera tej prędkości. Naprawdę bardzo zaskakująca dynamika w momencie, kiedy delikatnie tylko naciskacie pedał gazu. Mild hybrydy często w takich warunkach są bardzo ospałe, a tutaj delikatnie dodajecie pedału gazu i to auto chętnie nabiera prędkości. Jadę tak sobie nim tymi bocznymi drogami między 50 a 100 na godzinę, 90, przepraszam bardzo, i powiem Wam, że to auto owszem, jest nieangażujące, ale jest bardzo relaksujące. Czuję się w nim po prostu jak w Mercedesie. Z przodu przestrzeni mam naprawdę mnóstwo w każdym kierunku. No może niby nad głową mam nisko ten szklany dach i tutaj tę podsufitkę, ale naprawdę pozycja za kierownicą jest super. Tu tylko ogranicza mi miejsce na kolano zabudowa tej konsoli centralnej i deski rozdzielczej. W dodatku to jest twardy materiał. Na szczęście dosyć dobrze wyprofilowany, więc jak opieram tutaj sobie nogę, to nic mnie nie boli, niemniej tutaj też jest sam plastik. Fajnie by było, jakby tu jakiś miękki materiał się pojawił, no bo w końcu jest CLE w nazwie, jest E i samochód dłuższy niż poprzednie E-Coupé i bliski temu zwykłemu limuzynie pod względem długości, bo ma prawie 5 metrów, więc mogłoby być jeszcze lepiej tutaj, trochę przynajmniej. Niemniej i tak jest naprawdę fajnie. Zresetujemy sobie ten komputerek pokładowy, bo będziemy wjeżdżali za chwilę na ekspresówkę i zobaczymy, jakie tu będziemy mieli zużycie paliwa. Niestety zaburzy nam trochę to wskazanie wiatr, który dzisiaj jest całkiem silny, ale chyba jest boczny, więc jeszcze aż tak dużego wpływu nie powinien mieć. Fajnie się łamie w zakrętach, jest taki spryciula. Ten rozstaw osi jest taki idealny, tak bym powiedział. Trochę dłuższy niż w C-klasie, krótszy niż w E-klasie, więc to auto jest takie zwinne, gibkie w takich zakrętach. I szyby bezramkowe, wyciszone bardzo dobrze. Tutaj naprawdę nie słychać żadnego szumu wiatru. Tutaj mam wrażenie, że trochę słychać od szklanego dachu, który tutaj mamy. Jeżeli chodzi o podłogę, też jest naprawdę nieźle wyciszony. Tutaj jedziemy po betonowej nawierzchni, więc jest dodatkowy hałas, który od niej pochodzi, ale naprawdę jest bardzo, bardzo przyzwoicie. Fajne ma też to zawieszenie, naprawdę. Bardzo dobry kompromis pomiędzy takim komfortowym, jakiego możecie oczekiwać od luksusowego coupé, w zasadzie od takiego Para Gran Turismo, można powiedzieć. No powiem Wam, to jest taki rodzaj kupety, w
którą bym wsiadł i mógł sobie jechać daleko i całkiem niespiesznie. Ten samochód nie zachęca w ogóle do dynamicznej jazdy. W sensie dynamicznej, do takiego gniecenia cały czas tego pedału gazu, szybciej, 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 nie. To auto zachęca Was właśnie do takiego spokojnego, zgodnie z przepisami toczenia się. I średnie zużycie paliwa wtedy, zobaczcie, poniżej 7 litrów, gdzie jechaliśmy w zakresie prędkości tam 100-120, średnia wyszła nam 111. I tu ostrzej sobie wejdziemy w ten łuk. O, powiem Wam, że wow! Naprawdę fajnie. Wow! Kurczę! Dopiero tu przy trochę wyższej prędkości piszczą przednie koła na rondzie. Ale tak to jeżeli chodzi o linię prowadzenia się, o to jak on większą prędkością jedzie stabilnie w zakręcie, w ogóle nie trzeba robić korekt kierownicą. To jak ten Firmatic tutaj działa, bo on jest napędem stałym. Tak, jeżeli chodzi o prowadzenie się. Naprawdę zajebisty kompromis pomiędzy taką pewnością, stabilnością tego prowadzenia, a jednocześnie naprawdę totalnie bezstresowo, jednocześnie komfortowo, przyjemnie wjeżdżacie w taki zakręt i w ogóle 6,2 sekundy. Kurde! No powiem Wam, że to jest naprawdę szybki wóz. 6,4 sekundy. Co do dynamiki naprawdę nie mam zastrzeżeń. Zarówno w takiej jeździe w trybie efficiency, jak i przy takiej jeździe bardziej sportowej. Średnica zagracania też fajna. Naraz się złamaliśmy. No dobrze, to jeszcze powtórka z rozrywki, bo tu nie wiadomo z której strony nam wiało, jak tam byliśmy. Z 1 na 2 jedynie tak nieładnie zmienia skrzynia ten bieg, jakby na 2 razy, natomiast już z 2 na 3 jest przyjemne szarpnięcie. O i teraz proszę, wynik fabryczny 6,2, czyli średnia to 6,3. 6,2 to jest to, co podaje producent w danych technicznych. Zaskakujący samochód pod względem przestronności, szczególnie tutaj tych 2 siedzeń z tyłu. Jak na kupetę tego miejsca tam jest naprawdę wpyte. Osoby, jak widzieliście, do 1,70 m tam spokojnie się zmieszczą, nawet 1,80 m zaryzykowałbym takie stwierdzenie w momencie, kiedy tutaj siedzi prawie 2-metrowiec. Więc jest naprawdę dobrze pod tym względem. Bagażnik też wystarczający, jak jedziecie rodziną 2+2, macie miękkie torby czy kabinówki, to wyskoczycie sobie nawet na tydzień. Nie ma co się bać tym samochodem wozić 2 osób dorosłych i 2 dzieciorów, czy nawet nastolatków, może jedynie, tak jak Piotrek zwrócił uwagę, pionowe oparcie tylnej kanapy uniemożliwi podróże na takie dłuższe dystanse liczące po setki kilometrów, ale 200, 300 czy 400 nad polskie morze bez problemu sobie dojedziecie. Druga zaskakująca rzecz, bardzo fajny układ kierowniczy i zawieszenie. Świetny złoty środek pomiędzy pewnością prowadzenia, takim zdecydowaniem na drodze, a jednocześnie nie charakteryzujące się tym, że musicie ciągle wkładać dużo uwagi i skupienia w to, żeby jechać. On nie jest w ogóle nerwowy, on nie jest też super precyzyjny, ale taki dający wytchnienie. I generalnie to auto to jest takie bardziej w stylu Gran Turismo, które daje wytchnienie. Trzecie zaskoczenie, silnik, który owszem ma tę charakterystykę niezbyt ładną przy tych niższych obrotach, ale zaskakuje dynamiką. Ten mild hybrid zaskakuje płynnością jazdy i w ogóle nie drażni i nie irytuje. Bardzo niskie, a przynajmniej akceptowalne jak na samochód benzynowy o takiej mocy spalanie. W ogóle bym się nie bawił tutaj w tego diesla, którego mają w ofercie, bo ten pali wystarczająco mało, a na tym 60-litrowym zbiorniku, jak się postaracie i nie będzie Wam się spieszyło, to będzie 700-800 km. A wierzcie mi, że nie będzie Wam się spieszyło, ponieważ to auto nastraja do takiej przepisowej jazdy, bo wtedy jest najprzyjemniejsze w tym prowadzeniu. Włączacie sobie asystentów jazdy i tylko sobie spokojnie zmierzacie do celu z ekonomicznym zużyciem paliwa, nie męcząc się, tylko wentylując albo masując, bo w opcji też są masaże, i słuchając sobie muzyczki z Burmestera. Wady? No kurczę, bliżej niestety mu jest pod względem jakości wykonania do klasy C niż do klasy E.
chociaż urósł na długość nawet względem klasy E, chociaż jest to samochód taki pośredni wielkościowo pomiędzy C i E, to zastosowano tutaj materiały i jakość wykończenia rodem z klasy C i niektóre rzeczy po prostu drażnią. Dźwięk zamykanych drzwi, te fejkowe wydechy w takim aucie z tyłu, naprawdę te odgłosy tutaj niektórych tych plastików. No niestety są miejsca, które w tym samochodzie zaniedbano, tak bym powiedział, i tego mi tutaj brakuje najbardziej, szczególnie gdy mówimy o aucie, które wyjściowo kosztuje 300, a gdy je sobie doposażycie, tak jak nasz egzemplarz, to 400, więc mogli naprawdę zadbać o to, żeby te detale były tutaj lepiej wykończone, lepiej wykonane. I to jest w zasadzie taka najpoważniejszy mankament. Natomiast jeżeli przymkniecie oko na te wszystkie mankamenty, jeżeli jesteście głusi, to trzaskacie drzwiami i tego dźwięku nie słyszycie, jeżeli nie wsiadacie do auta i nie stukacie i nie pukacie w tego typu elementy, to jest naprawdę fajny wóz, wart uwagi. Fajnie wygląda, przestronny w środku, ze sporym bagażnikiem, z naprawdę fajnym tym silniczkiem i to nie sądziłem, że o nim to powiem, i dynamicznym i fajnie jeżdżącym w tym trybie Mild Hybrid, jak mówiłem, i w dodatku ekonomicznym. Więc mówię, największą paradoksalnie wadą tego auta są dźwięki, jakie z siebie wydaje i nie chodzi tylko o dźwięki silnika i trzaskających drzwi.